Moi drodzy, stąpam po niemal wiecznie zielonych pastwiskach Irlandii i stąpam po nich nie sam. Oto prawdziwi mieszkańcy tych zielonych areałów. Więc musicie wiedzieć, że partnerem dzisiejszego odcinka jest producent irlandzkiego masła i irlandzkich serów Kerrygold. Szanowni Państwo, dotarliśmy do Irlandii, która będzie tematem tego i kilku kolejnych odcinków. No i chcieliśmy tę naszą irlandzką peregrynację rozpocząć z najwyższego C. Z najwyższego C wizualnie. No i to jest właśnie najwyższe C. Nie tylko w kategorii irlandzkiej, ale w ogóle w kategorii wszechświatowej. Jesteśmy bowiem na klifach Moheru. Jednym z najpiękniejszych miejsc tego typu na świecie. W informacji turystycznej tutaj na dole, zresztą bardzo ciekawej, ponieważ jest to rzecz wkopana w ziemię, by nie zakłócać architektoniczną formą zbędną tego, co stworzyła tutaj przyroda. Otóż właśnie w tej informacji pobrałem ulotkę. No tutaj trzeba zapłacić za wstęp. Od jakiegoś czasu kiedyś tu się swobodnie chodziło, ale teraz jest to atrakcja turystyczna. Płaci się za wstęp i dostaje się ulotkę w języku polskim. Bardzo ładną, taką wieloczęściową. No więc pozwólcie, że odczytam Wam jej fragment, a Wy wsłuchajcie się w ten język polski i w składnię. To jest świetnie zrobione. Otóż tak. Klify Moher to najczęściej odwiedzana atrakcja przyrodnicza z magicznym widokiem, który każdego roku podbija serca około 1 miliona turystów. Klify w najwyższym punkcie wznoszą się na wysokość 214 metrów, uwaga, 702 stóp i rozciągają się na długości 8 kilometrów, 5 mil wzdłuż Oceanu Atlantyckiego na zachodnim wybrzeżu hrabstwa Clare. No nie będę czytał całości. To jest tylko ten fragmencik klifów, bo jeśli spojrzycie tam hen, widać ścieżkę, widać ludzi. Tutaj wszędzie dookoła można chodzić. No nie można oczywiście ze względów bezpieczeństwa podchodzić do samych klifów w sensie przepaści. Ten murek powstał w pierwszej połowie XIX wieku, ponieważ turystyka tutaj to początek XIX wieku. No i trudno się temu dziwić. Idziemy tam. Z klifu widać archipelag wysp Aran. To wyspy niewielkie, zamieszkałe przez trochę więcej niż 1000 osób, które to osoby zajmują się zawodowo wyrobem swetrów. A wracając do turystyki tutaj, to zarówno ten mur okalający brzeg klifów, jak i tę oto wieżę wybudował jeden człowiek, posiadacz ziemski i irlandzki polityk, niejaki Cornelius O'Brien. Ta wieża powstała w roku 1835 po to, by przybywający tutaj ludzie mogli mieć idealny punkt widokowy, by podziwiać to wszystko. No a murek wiadomo, po to, by tam w przepaść nie spadali. Dzisiaj ta wieża jest otwarta dla zwiedzających, a w środku dojrzewają beczułki z whisky. Ważna uwaga nazewnicza, lingwistyczna. Słowo moher kojarzy nam się w Polsce z rodzajem wełny, z którego robi się dość charakterystyczne berety. Natomiast to wcale nie o ten moher chodzi. Sięgam do źródła. Nazwa Cliffs of Moher wywodzi się ze znajdujących się na wzniesieniu ruin fortu Motar, wyburzonego w czasach wojen napoleońskich po to, by zrobić miejsce dla wieży sygnalizacyjnej na Hex's Head.
to jest właśnie tam, to jest tak zwana głowa klifów, tam mamy tę napoleońską wieżę i tam był fort. A tutaj kolejka, stanę, tylko po to w niej byście i wy mogli rzucić okiem na te beczułki w środku. Przyjrzyjmy się nieco tym skałom klifów. One wydają nam się pionowe, ale gdyby się do nich zbliżyć, to byśmy zauważyli zrobione przez czas w nich różnego rodzaju otwory. No to jest ptasi raj. Ptactwo kocha takie skały, ponieważ w tych dziurach gniazduje. No i tutaj ornitolodzy również mają używanie niezwykłe. Między innymi gniazdują tutaj maskonury, takie ptaki o niezwykłym ubarwieniu zwane klaunami, które na Islandii są jadane przez miejscowych. Nigdy maskonura nie jadłem, nie jadłem, przysięgam, jak bum, cyk, cyk, nie jadłem nigdy maskonura, choć mi to proponowano. Natomiast maskonury sprawiły raz, że o mało nie dostałem zapalenia płuc. Byliśmy na Lofotach i poszliśmy na Wielką Górę, bo podobno tego dnia o określonej godzinie miały maskonury przylecieć, korzystając ze zmiany pogody na tamtejszą wiosnę. No i przyleciał jeden chyba, w ogóle w kamerze go nie było widać. Tutaj być może gdzieś są, ale to już załatwcie we własnym zakresie ornitologiczne sprawki. Jeszcze jedna rzecz, mądrość miejscowego odzienia. No, mam na sobie tweedową marynarkę oraz kaszkiet. Nie wypożyczyłem tego tutaj w wypożyczalni, to jest z mojej szafy. Tutaj, bo to tutaj pasuje. Nie dlatego, że miejscowi właśnie tak chodzą, gdyż uważają, że tak jest ładnie. Konieczność. Kaszkiet, nakrycie głowy. Mężczyzna kiedyś bez nakrycia głowy był niemal nagi. Ale gdyby tu chodzić w kapeluszu, to ten wicher by mnie tego kapelusza pozbawił natychmiast. A tweed, zwłaszcza jeśli jest to porządny, gruby, Harris tweed, wspaniale człowieka cieplnie izoluje. No, świeci słońce, ale na wietrze jest zimno jak jasny gwint. Zimno, ale słonecznie, no i przede wszystkim przepięknie. Oto miejsce, w którym już kiedyś stałem i dokładnie z tego samego miejsca do Was mówiłem, tylko że to było w mym przeszłym telewizyjnym życiu. Miasto Limerick, które ma takiego pecha do mnie, albo ja mam takie nieszczęście do tego miasta, że zawsze jestem tutaj wyłącznie przejazdem. No i teraz też jesteśmy przejazdem, bowiem zaczęliśmy przed chwilą na klifach i jedziemy do miejsca, które w pełnej krasie zobaczymy dopiero jutro. To znaczy, wy je zobaczycie za chwilę, ale jeszcze nie za taką chwilę natychmiastową, bowiem skoro i tak przejeżdżamy znowu przez Limerick, to postanowiłem, że jednak coś więcej muszę wam pokazać i ten przystanek będzie nieco dłuższy niż ten wcześniejszy telewizyjny. W ogóle teraz może być dłużej. Teraz może być Citius, Altius, Fortius po prostu. Tym się różni YouTube od telewizji. Miasto założyli wikingowie, jak wiele innych miast w tej części świata i nie tylko. Użyli oni tutaj swojego klasycznego numeru, mianowicie wpłynęli w głąb lądu rzeką. To jest rzeka Shannon. To samo zrobili przecież w Londynie, wpływając tam Tamizą, czy też, o czym mało kto pamięta, w Paryżu. Podpłynęli do Paryża Sekwaną, rzecz jasna. W każdym razie była tutaj jakaś osada, a wikingowie ją zdobyli i założyli miasto. Przed chwilą przepięknie widzieliśmy zamek króla Jana. On jest średniowieczny, ale wybudowany na miejscu dawnej wikińskiej fortecy. Z czego w świecie słynie Limerick? Z czym się kojarzy? No, z Limerykami, rzecz jasna. Nie znaczy to jednak, że Limeryki w Limerick wynaleziono.
Prawdopodobnie nazwa tej wierszowanej, krótkiej, żartobliwej formy o rymach AA, BB, A pochodzi od staroirlandzkiej pieśni, w której to wymieniano wielokrotnie nazwę tego miasta. Jak pamiętacie, w Limerykach musi być jakaś miejscowość. Chętnie się o Limerykach rozwinę dalej, ale wydaje mi się, że wprzódy muszę zwilżyć gardło jakimś miejscowym stoutem. Więc poszukajmy czegoś w środku, czegoś z jedzeniem, czegoś z piciem. To będzie cudownie z rymami AA, BB, A pasowało. Jak mi tego niezwykle brakowało. Spójrzcie, jaka cudowna piana. Azot, a nie dwutlenek węgla. Zatem człowieka tak nie napuca. No i ten muślinowy w ustach smaczek, konsystencja tego śmietanowa. Stauty to są jednak stauty. A wracając do Limeryków, ich królem był Edward Lear, czyli angielski rysownik i poeta doby wiktoriańskiej. Pisał właśnie limeryki, choć tak ich nie nazywał. Księga nonsensu, wspaniała rzecz. A w Polsce, no już przed wojną, Gałczyński, Tuwim, po wojnie wspominałem, Szymborska, mistrzyni limeryków, Michał Rusinek pisze limeryki, Bronisław Maj pisze limeryki, pisał limeryki Stanisław Barańczak, ale pisał również limeryki Maciej Słomczyński, czyli ten, który również pisał kryminały, podpisując się Joe Alex. No i w końcu fenomenalny tłumacz nie tylko Szekspira, ale również Joyce'a. Pisał limeryki, no i skoro przetłumaczył Ulyssesa Joyce'a, a Joyce był Irlandczykiem, to spróbuję sobie przypomnieć jakiś jego limeryk, choć z limerykami, jeśli chodzi o cytowanie, sprawa nie jest prosta, bowiem wiele z nich, a już zwłaszcza te Słomczyńskiego, są niezwykle sprośne i do cytowania się nie nadają. Pub otwarty, jest niedzielne popołudnie, więc raczej pusto, ale nie jesteśmy we Włoszech. Tutaj nie ma godzin obiadowych. Otwarte, jak widzicie, cały czas do środka. Płetwonurkowi z miasta Pekin urodę życia odciął rekin. I choć czytał Mao, lecz nie odrastało, więc pracował jako damski manekin. To Słomczyński, a to miejscowy pub. Zastanawiałem się, co zamówić. Teraz uchylę rąbka tajemnicy. Potem będą już pastwiska i zielone wnętrze wyspy. A skoro widzieliśmy przed chwilą Atlantyk, no to ryba, czyli fish and chips. A to jest dorsz. Dorsz w cieście piwnym, do tego fryty nieregularne, więc wyglądają na domowe. Skromna sałatka, sos tatarski, groszkowe pire. No i to jest początek. A widzimy się jutro, czyli za chwilę. Szanowni Państwo, kłaniam się nisko z okolic jakże zacnego miasta Cork. Nasza wczorajsza wizyta na klifach Moheru była nieprzypadkowa i chodziło nie tylko o piękno tego krajobrazu. Chodziło również o Atlantyk. Atlantyk, który w tym miejscu jest napędzany jakże ważnym prądem o nazwie Golfstrom. To jest ciepły prąd i ten prąd kształtuje pogodę w Irlandii. Czyli nigdy tutaj nie jest zbyt gorąco, nigdy tutaj nie jest zbyt zimno, no i jest bardzo wilgotno, no bo w tej chwili świeci słońce, ale już za godzinę albo i za pół może padać deszcz.
No i teraz mamy wyspę, która w czasie wieku pary, w czasie rewolucji przemysłowej została pozbawiona lasów, no bo trzeba było pod tymi kotłami parowymi czymś palić. No i w miejsce tych lasów powstały pastwiska. Pastwiska z niemal wiecznie zieloną trawą, ponieważ zwierzęta tutaj można wypasać przez minimum 10 miesięcy w roku. No i to właśnie jest istotą irlandzkości. Po pierwsze ten pejzaż, ale po drugie aktywność miejscowych ludzi. No i właśnie tym chcielibyśmy się teraz zająć. Irlandię bardzo często nazywa się Zieloną Wyspą. No i może to komuś wydawać się truizmem, ale jeśli tu przyjedzie, jeśli będzie chłonął ten pejzaż, zrozumie, jak celne jest to określenie. Zielona Wyspa, w dodatku pełna niezwykłych historycznych skarbów. No dosłownie rzut beretem od tego pastwiska mamy pozostałości obronnego grodu. Obronnego grodu sprzed 3000 lat. To jest dużo przed Normanami. Obronny gród z czasów celtyckich. Jakie zatem zwierzę najczęściej korzysta z tych pastwisk, po nich sobie majestatycznie stąpa i się pasie? No krowy. Krowy tutaj, mleczne krowy, mają po prostu raj, ponieważ w stodołach, w oborach spędzają raptem 2 miesiące, góra 2 miesiące, bo poza tym mają takie oto niemal wiecznie zielone podłoże. Nic więc dziwnego, że Irlandia jest wielkim i doskonałym producentem mleka. A skoro mamy mleko, to mamy również masło. Ważny jest też rodzaj rolnictwa, który tutaj dominuje. Otóż przeważnie nie ma tutaj wielkich posiadaczy ziemskich i ogromnych farm. To są farmerzy niewielcy, nie wzrostem, ale ilością sztuk bydła, którzy zrzeszają się w spółdzielnie. Do tych spółdzielni dostarczają mleko, a to mleko jest kupowane i z nich wytwarzane jest masło. Masło, które znane jest na całym świecie. Masło, które jest eksportowane do przeszło 100 krajów świata. To masło i w ogóle produkty mleczarskie są tutaj tak ważne, że we wrześniu każdego roku odbywa się konkurs, coś w rodzaju mlecznego, mleczarskiego Oscara. No więc ci skromni, ale jakże dumni ze swojej profesji ludzie gromadzą się i poddają ocenie w tymże wrześniu. Ocenia się nie tylko jakość mleka i mlecznych wyrobów, ale również sposób, w jaki te krowy są wypasane, również sposób oddziaływania na przyrodę, to jak się dawne tradycje kultywuje, to jak wyglądają pastwiska, oceniają to również najlepsi miejscowi szefowie kuchni. I ten konkurs jest transmitowany przez telewizję. Pół Irlandii zasiada przed ekranami telewizorów i czeka, kto też ten konkurs wygra. No, ale jakby nie było, gdybym był krową, to chciałbym mieszkać właśnie tutaj. Kot się mnie nie boi i nie boi się również tego, co trzymam w dłoniach, bowiem jest to irlandzki kot. No i kot świetnie wie, że nie chce mu tym zrobić krzywdy, bo to nie jest przyrząd do robienia komukolwiek krzywdy. Jest to po prostu przyrząd do gry. Gry w hurling. To jest typowa irlandzka gra. No i chciałem wam pokazać uroki irlandzkiej prowincji. A przy okazji stanę za chwilę no w zasadzie już stoję, pod 2 drzewami. To jest głuk, znaczy to są oczywiście koleżanki krowy mleczne, ale to jest głuk, który tu ma postać drzewa, a nie krzewu, a to jest jesion. Jasień, jak się na to mówi w moich okolicach południa Polski. No i właśnie z tego drzewa wyrabia się takie oto przyrządy do gry w hurling. To jest piłka do tego. To sobie niech tu leży, a ja przechodzę do gotowania.
Miejscowa miłość do masła jest zauważalna w każdym sklepie. No i jest widoczna choćby po wielkościach tutejszych kostek. U nas downsizing, czyli 250 gramów, o tym już dawno zapomnieliśmy, teraz jest 200, a i jeszcze mniej. Natomiast tutaj, no to jest miara anglosacka, więc Irlandczycy przeszli na gramy, ale to jest chyba przeliczane z funtów, więc mamy tutaj 454 gramy. Taka kocha masła. No i jeśli będę gotował na miejscową modłę, to dość szybko tę ilość masła zużyję. Co jest niezwykle ważne i o tym jeszcze powiem, tutaj, zresztą nie tylko tutaj, wszędzie niemal w świecie anglosaskim, ale i we Francji, ważniejsze jest masło solone niż masło niesolone. My się cały czas do masła solonego nie możemy przyzwyczaić, a masło solone jest po prostu doskonałe. Więc to pierwsza porcja masła, niewielka na razie, którą do tego gotowania użyję i już ją rozgrzewam. I teraz w tym maśle, proszę się zapalić, w tym maśle będę podsmażał te oto zielone maleństwa. Kupiłem je w sklepie tu, ale w Polsce to już jest od niedawna. To jest rodzaj brokułów, nazywa się to bimi i jest fantastyczne. Nie trzeba tego bardzo długo gotować. Króciutkie blanszowanie w maśle. No dobra. Masło się roztapia, więc naści. Chwilka. Trzeba to teraz potraktować odrobiną soli i pieprzu i zaraz doleję tam trochę wody. Czyli teraz się smaży, za chwilę się będzie dusić, a woda wyparuje, w międzyczasie to zmięknie, no i będzie gotowe do podania. To jest naprawdę błyskawiczna akcja, świetna jarzyna, bardzo często z niej korzystam. Jeśli nie przepadacie za brokułami, albo odwrotnie, nawet jeśli kochacie brokuły, to jest jeszcze od brokułów lepsze, dla mnie przynajmniej. Więc to czeka. Teraz ryba, bo to będzie dodatek do ryby. No, co można w Irlandii kupić niemal w każdym sklepie? Można kupić dorsza, ale jeszcze lepiej kupić właśnie to. To jest haddock, czyli łupacz. Doskonała ryba z gatunku dorszowatych właśnie. Jeśli zamawiacie fish and chips, no to fish to prawdopodobnie jest albo właśnie haddock, albo też dorsz. Piękny filet. Trzeba potraktować go solą, pieprzem i otoczyć w mące. Co właśnie czynię. To ma być tylko leciutko w mące unurzone. No i zaczynamy drugą akcję. Masło. Jeśli kupujecie irlandzkie masło Kerrygold w Polsce, to w takim opakowaniu złotym będziecie mieli masło niesolone. Dlaczego? Dlatego, że chodzi o to, w jakim kraju jakie masło jest podstawowe. I tutaj, jak powiedziałem, podstawowe jest właśnie solone. Zatem to podstawowe jest pakowane tu w złotko. A u nas podstawowe jest niesolone, zatem właśnie u nas niesolone jest w złotym. Tutaj bardzo ciężko kupić masło niesolone, a u nas nie za łatwo jest kupić masło solone. Jeśli się pytacie mnie, jakie masło wolę, powiem wam szczerze, wolę solone. Ale możecie się ze mną nie zgadzać. Spróbujcie, zobaczycie. Chodzi o to, do jakiego masła kto jest przyzwyczajony. Jak jest masło solone i masło jest składnikiem sosu, to można mniej soli dodać. Poza tym masło solone trudniej się psuje, ponieważ sól jest konserwantem. Dlaczego kiedyś zaczęto solić masło? No bardzo prosta rzecz. To były czasy przedlodówkowe i po prostu dodatek soli sprawiał, że masło nie jełczało, nie psuło się. No i tak zostało. Tu się przyzwyczajono do tego smaku, a u nas się do niego nie możemy przyzwyczaić. Jakby nie było, tu się roztapia, a tu woda za chwilę odparuje całkowicie. Dajmy jej odparować w ogóle. Bimi są już w zasadzie dobre. Rybę smażymy na patelni króciutko, no mniej więcej
góra 2 minuty z każdej strony. To jest cienki filet, więc nie ma sensu tego przesmażać. Przeciągnięta ryba to nie jest dobra rzecz. Tutaj już wyłączyłem. To jest gorące, czeka na swoją kolej. Błyskawiczna akcja. To jest naprawdę szybciutki przepis. Teraz bimi, które jest gorące i już jest giętkie, ale jędrne, układamy na talerzu i teraz właśnie na tym układamy rybę. To jest tak miękkie, że prawie się rozpada, a to było krócej niż 2 minuty z jednej strony. No bardzo porządny filet. Dobra, kawałek ryby tutaj i teraz sos. Teraz sos, który wykańcza się na patelni. Mamy tutaj trochę pachnącego świeżą rybą masła, pachnącego, ponieważ ryba jak jest świeża, to pachnie. I teraz tutaj sok z cytryny. Pani jest zainteresowana? To nie dla pani. Sok z cytryny. Dużo soku z cytryny. Dajmy się temu zagotować. I jeszcze połówka, cała cytryna. I za chwilę, jak to się będzie gotować, muszę posiekać trochę ziół. W oryginalnym przepisie jest estragon, ale go nie znalazłem w sklepie. Zresztą u nas też jest dość ciężko o świeży estragon. Tak naprawdę kompozycja ziół jest dowolna. Jeśli to będzie tylko trochę natki pietruszki i trochę świeżego szczypiorku, albo też dymki, w zupełności wystarczy. Dobra, przetrę jeszcze nóż, chociaż tutaj nic innego poza masłem nie ma, ale żebyście nie mówili, że jestem flejtuch, nie trzeba tego siekać bardzo drobno. Prawie wszystko, choć jeszcze nie wszystko. Spora garść pietruszki, troszeczkę dymki, odcinamy końcówki. I ponieważ tu mamy zieloność, więc tutaj pójdą białe części. I dajmy się temu chwilę poddusić. Chwilę, potraktujemy to jeszcze odrobiną pieprzu. Sól nie jest konieczna, ponieważ to jest masło solone. To jeszcze nie wszystko. I teraz stary, zaczerpnięty z kuchni francuskiej sposób, żeby zrobić gęsty sos, a w zasadzie taką emulsję bez zasmażki. Na końcu trzeba dodać, na samym końcu, naprawdę niezły kawał masła. No i teraz trzeba to wszystko przemieszać. Sok z cytryny jest trochę zredukowany, masło się rozpuści, zrobi się emulsja i tym wszystkim zaraz potraktujemy rybę. Zobaczcie, jaka piękna emulsja się tu robi. Nagła cisza, podpalnikiem wyłączone i to jest właśnie to. Spójrzcie, na samym końcu, jeśli rozpuścimy w sosie masło, uzyskujemy właśnie taki efekt. Nie jestem chemikiem, więc nie będę wam tutaj opowiadał o procesach emulgacji, ale francuscy szefowie, a i Irlandcy, jak widzicie, znają to od dawna. To jest właśnie miejscowa ryba. Jak widzieliście w tym odcinku, ocean jest zupełnie niedaleczko. To jest łupacz w sosie maślano-cytrynowym. Szanowni Państwo, gospodarstwo nazywa się O'Connor Farm, a muszę Wam przedstawić gospodynię, pani Vanessa. Hello. Hello. First and the most important question, how many cows have you got? I have 65 cows. 65? 65. Very sympathetic, I saw them. Yeah, they're lovely. And, okay, what breeds? So mainly Holstein Friesian. Yeah. And it means that you mainly produce milk. Good milk. Good milk. Not just any kind of milk. Is it a fresh milk? So yes, I took this out of the tank, and when you don't stir, the cream rises up to the top. So you can see really good butter fat and protein. Yeah, of course.
Is it homemade baked soda bread? Yes. Soda bread and butter. You like? It's not I love enough. it. I love it. Drodzy Państwo, naprawdę rzecz podstawowa tutaj. Ten chleb sodowy, do tego świeże masło. Najlepiej, of course, salted butter. Oh yeah. Słuchajcie, pani Vanessy, sodowy irlandzki chleb. Trochę tego cudownego masła i szklanka mleka, albo też herbata z mlekiem. Another thing which I love here is Irish breakfast tea with bit of milk or yeah. cream. And it's all because of the protein. Oh yeah. Everything It's because good. because Good of milk. that. Okay. Good cows and good milk. Good. You met the cows. Okay, and good farmers. Yes. That's the most Thank important you. thing. I nawet tutaj wiedzą, że mleko musi mieć najszybszy transport, inaczej się siada. May I have a piece? Yes, absolutely. A oto, moi drodzy, Cork, czyli drugie co do wielkości miasto w Irlandii. Cóż jest takiego w tym mieście, czym żadne inne miasto w całej Republice Irlandii pochwalić się nie może? Otóż jest to kryty, zabytkowy targ. Takie, jeśli chodzi o całą wyspę, są dwa, mianowicie tutaj oraz w Belfaście. No ale Belfast to jest Irlandia Północna. Zatem w Republice Irlandii jedyny taki targ. Targ, który nazywa się English Market. Jego historia jest równocześnie poniekąd historią całej Irlandii. Otóż ten targ pod koniec XVIII wieku otworzyli, no, powiedzmy to wprost, okupanci, czyli Anglicy, dla swojego garnizonu, dla swojego personelu. I kiedy znacznie później otwarto targ dla Irlandczyków, zaczęto tamten targ nazywać Irish Market. No i ten zaczęto w związku z tym nazywać English Market. Nazwa została, dziś to jedno z najważniejszych miejsc zakupowych w mieście. No i niezwykłe miejsce, jeśli chodzi o Irlandię. No, w Budapeszcie mamy takich hal targowych trochę, w Hiszpanii każde miasto ma coś takiego, a tutaj jedyna w swoim rodzaju perełka. W dodatku miejsce, które no, można zwiedzać, jeśli chce się tylko architektury dotknąć, ale można również robić tutaj zakupy. Oxtail soup, czyli zupa ogonowa, doskonała, wymaga ogonów. One tutaj pocięte czekają, wołowe ogony. Ribeye steaki tak samo. O, to jest bardzo ładne i u nas w zasadzie niespotykane, no bo pięknie wycięta wołowina, mianowicie z kośćmi i ze skórą. Obok bardzo podobnie wycięta wieprzowina. Taki kawałek u nas w zasadzie nie do dostania, bo nie ma u nas zwyczaju sprzedawać schabu surowego razem z boczkiem, razem z kością i razem ze skórą w całym kawałku. A przecież wystarczy tę skórę naciąć w taką kratkę, upiec i to jest doskonałe. Mamy tutaj dyplom, certyfikat doskonałości dla miejscowego specjału wołowego. Mówiąc miejscowego, mam na myśli to miasto, bowiem to miasto słynie z czegoś, co nazywa się Cork's Spiced Beef. To jest właśnie to. To jest coś podobne do wołowiny, która nazywa się corned beef, ale ma w sobie inne nieco składniki marynaty. Tutaj mamy liście laurowe, ziele angielskie, jałowiec, między innymi nie ma cynamonu, która jest w corned beefie. No to chodźmy dalej i zobaczmy coś, co mogłoby być u nas, ale też tego nie ma z powodu innych zwyczajów w rozbiorze mięsa. No od tej strony podejrzyjmy to. Chodzi mianowicie o to. To jest bekon, czyli schab razem z boczkiem.
w wersji wędzonej, obok w wersji niewędzonej. Jedno i drugie surowe, wędzone i niewędzone. Była kiedyś u nas wędzonka krotoszyńska i to właśnie było to, ale ostatnio trudno mi na to trafić. Dobra, nie jecie mięsa, no to i dla was coś się tutaj znajdzie. Bez wątpienia najsłynniejsze miejscowe rybne stoisko to O'Connell. A musicie też wiedzieć, że Cork po Dublinie to największe skupisko naszych rodaków, którzy tu mieszkają. Więc ja tu chwilę stałem, chwilę posłuchałem i już wiem, że tutaj sprzedaje pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, dzisiaj poniedziałek, więc mówił pan, że nie największy wybór. No ale to i tak jest oszałamiający wybór. No akurat jeśli chodzi o seafood w Irlandii, to jest naprawdę super. No. Jak jeżdżąc po Europie nie spotkałem nigdzie tak dobrego wyboru ryb i tyle ilości dzikiej ryby, żeby można było... Ale ja się z panem całkowicie zgadzam. Czyli wy tylko dzikie ryby sprzedajecie? No, prawie. Prawie wszystkie są dzikie, ale wiadomo, niektóre są pod ochroną, niektóre są sezonowo sprzedawane i nie możemy. Na przykład dziki łosoś zaczął się w ostatni piątek. Aha. I teraz powoli będziemy dostawać też dzikiego łososia. No dobra, ale halibut przecież też jest dziki, nie hodowlany, prawda? Akurat Tak halibut jest i taki i przychodzi przez cały rok dziki i z farmy. No widzicie, zobacz synku, tak wygląda halibut. Doskonała ryba, tylko zdaje się trzeba być pewnym skąd ta ryba jest, bo... Tak, my zawsze powiemy, tu nie ma, akurat nikt nie robi tajemnicy. Dobra, no to po kolei, co to jest? To jest turbot. To jest cudowny turbot. Trochę masła, trochę natki pietruszki, nic więcej. To są sole, prawda? To jest czarna sola, tak. Czarna tu jest sola. kilka rodzajów soli. Dobra, to jest piotrosz. Tak. Tu jest coś doskonałego, mianowicie Mięso skraba, tak. gotowane mięso skraba, Tak, z tego jest... jakieś robi się tu placki, nie? Oni robią tutaj ciastka takie krabowe i robią też często takie sałatki, że to jest mieszane z majonezem albo ze śmietaną, krojone świeże. Ja bym jeszcze pokazał, mogę tam sobie przejść i zajrzeć do, Jasne, jak najbardziej. tego, co tam jest, a ostrygi są, jak rozumiem, Lokalne. irlandzkie. Tak, tutaj lokalne. No właśnie. Zaraz dam do spróbowania. Naprawdę? Sobie, tak. Muszę wam coś pokazać. Zobaczcie, drodzy państwo. To robi się na stoisku. Mianowicie odkrawuje takie cieńsze kawałki różnych ryb i to jest wybór ryb do chowdera specjalnie. Do chowdera. No a chowder to jest tutejsze szaleństwo. No to dobra, nie chcę się wpraszać, ale bym chętnie taką ostryga, kufel stouta i do tego I'm just explaining that local oysters, soda bread and a bit of stout. Od rzemyczka do koniczka. Wspomniałem o staucie, stout jest. Ostrygi były, ale pan Krzysztof je otworzył. Panie Krzysztofie, gościliście tutaj królową Elżbietę, tak. Obecnego króla Charlesa, Karola, no i w ogóle mnóstwo znanych osób. Tak, było bardzo dużo osób tutaj, bardzo znanych ze świata sportu i polityki nawet, bo gościliśmy premierów połowy krajów europejskich, którzy przychodzili. Jakiś polski polityk tu był? Polskiego akurat nie kojarzę, no ale był ze świata kabaretu i... Da mi pan trochę cytryny? Jasne. Bo ja nie wiem, czy polscy politycy lubią ostrygi. Nie mam pojęcia. Irlandzcy na pewno. Potwierdzi pan moją opinię, że taka właśnie kombinacja, czyli stout i ostryga, to jest coś absolutnie genialnego. A irlandzkie ostrygi, wiecie, ile one tutaj kosztują? No niech pan powie, ile kosztuje ostryga tutaj Tak pyszne ostrygi można tutaj dostać za 1 euro za sztukę. 1 euro za sztukę. A mają opinię najlepszych w Europie, także. No i zdrowie. Mają opinię. One są takie. Dziękuję panu serdecznie. Proszę bardzo. Dziękuję. Pięterko nad targiem zajmuje lokal o nazwie Farmgate Cafe. No i kiedy wchodziłem tu po schodach, nagle w mózgu eksplodowała mi fala wspomnień. Tak, byłem tutaj, w dodatku byliśmy tutaj z kamerą i właśnie, no chyba przy tym samym stoliku zresztą, pokazywałem wam to, co i teraz zamówiłem, Irish Stew. No musiałem to zamówić, byście wiedzieli, że jednak świat trwa, że są pewne rzeczy niezmienne dookoła.
dzieje się mnóstwo przykrych historii, a jednak w Irlandii cały czas Irish stew się robi. No to taka tutejsza odpowiedź na, nie wiem, beef bourguignon, czy też carbonate flamand, tylko że to nie jest wołowina. Irish stew to jest to jest wołowina, bo to również może być jagnięcina albo baranina, ale to jest wołowina duszona w sosie razem z korzeniowymi jarzynami, do tego osobno pieczone miejscowe ziemniaki. Oczywiście one pływają w maśle, widzicie, co się tu dzieje, no ale masło jest jeszcze osobnym bohaterem programu, mianowicie masło i sodowy chleb. To się zawsze na stole pojawia jako przekąska. A teraz zamówiłem jeszcze jedną potrawę z karty, byście nie myśleli, że jestem gołosłowny. No co ja robiłem? Ja robiłem tam łupacza, a tutaj mamy morszczuka. Ale na czym ten morszczuk spoczywa? No właśnie na bimi, na tych brokułkach. No tutaj nie ma takiego sosu maślano-cytrynowego, jak zrobiłem, ale mamy też zioła i te zioła są również omaślone, są nacytrynione i do tego jest jeszcze cytryna do skropienia, no i są wielkie kapary. Mam tego kremowego, śmietanowego stouta regionalnego, zresztą tutaj te rzeczy są najczęściej wyłącznie lokalne. To jest filozofia tego miejsca. To jest bardzo dobre, tak samo dobre jak wtedy, bo pamiętam to Irish stew doskonale, jakby to wydarzyło się wczoraj. Widzicie, oni tego nie robili tak jak ja na zewnątrz, więc to było obsmażone z jednej strony, a potem wsadzone na chwilę do pieca. Tutaj nie było już dotykane patelnią, jest bielutkie, więc ryba w ogóle nie jest przeciągnięta. Jest z jednej strony chrupiąca, soczysta i fantastyczna. Hake, tak się nazywa morszczuk po angielsku. Pamiętam kiedyś na Węgrzech, siedziałem w knajpie, było menu tłumaczone na polski i była tam pozycja o nazwie hejk włókniście. Tak było napisane, w zasadzie hake włókniście. Nie wiedziałem, co to jest, dopóki nie sprawdziłem, jak jest morszczuk po angielsku. Hejk. Moi drodzy, ten świat trwa. No i być może za naszego życia jeszcze się całkowicie nie zawali. Oto stara historyczna część miasta, dzielnica Cork o nazwie Shandon. A to miejsce idealnie wpisuje się w naszą dzisiejszą wiodącą opowieść, bowiem budynek za mną z krową nad wejściem głównym to niegdysiejsza maślana giełda. Wybudowano ją w połowie XVIII wieku. Kiedyś masło produkowali rolnicy i ci rolnicy wsadzali owo masło do beczek, wcześniej je posoliwszy, żeby nie zjełczało, i przywozili je tutaj. Przywozili je tutaj w dwóch celach. Po pierwsze, tu na miejscu dokonywano jego organoleptycznej oceny. Sprawdzano, czy jest dobre. Jeśli było dobre, to je tutaj przez chwilę magazynowano, odkupiwszy od rolników, a potem w dół beczkami zwożono do rzeki Lee, gdzie był port. Ten biznes tak się niezwykle rozwinął, że zaraz obok postawiono rotundę, no już później, w XIX wieku. Okrągły budynek w kształcie beczki, ponieważ był to budynek, w którym operowali bednarze. Budynek niezwykle skonstruowany jak na owe czasy, bowiem w jego środku był taki naturalny zbiornik na deszczówkę, a woda była bednarzom potrzebna do wyrobu beczek. No bo
Rolnicy przywozili tutaj masło w beczkach, ale te beczki mogły się zepsuć, ale też mogli chcieć kupić nowe beczki. I właśnie tutaj to czynili. I tak było do czasu, aż ludzkość wpadła na pomysł, by zacząć masło wytwarzać w fabrykach masła, w mleczarniach. Zatem dzisiaj rolnicy nie produkują masła, no chyba że tylko dla siebie, i nie sprzedają masła, tylko sprzedają mleko. A z tego mleka w wyspecjalizowanych zakładach robi się masło. Tak czy inaczej, już wówczas Irlandia była maślaną potęgą. Co roku przez tę giełdę przewijało się 450 000 70-funtowych beczek masła. Dzisiaj ta giełda to jest, a jakże, Muzeum Masła. Muzeum urządza dla chętnych pokazy domowego wyrobu masła, no ale nie będę wam tym zawracał głowy. Takimi pokazami zainteresowani są najczęściej młodzi ludzie, a zwłaszcza ich nauczyciele, ponieważ młodzi ludzie myślą, że mleko jest z kartonu, a masło jest wyłącznie ze sklepu. Jeśli już koniecznie chcecie wiedzieć, jak się robi masło, jeśli nie wiecie, no to obejrzyjcie archiwalne występy pewnego naszego teamu na Eurowizji. Tam, zdaje się, z większą pasją ubijano masło niż śpiewano. W każdym razie, co jest w maśle niezwykle ważne, poza smakiem? No, ważny jest kolor również. A z czego ten kolor się bierze? Z beta-karotenu. Zatem niektórzy do swoich maseł dodają barwnik beta-karoten. Ale są też tacy, i to jest miejscowy przypadek, którzy niczego do masła nie dodają, ponieważ ten beta-karoten jest częścią trawy, zwłaszcza młodej trawy. Więc jeśli krowy są przeważnie na pastwisku i jeśli krowy jedzą trawę wprost z tegoż pastwiska, to wówczas mają naturalne źródło beta-karotenu i masło jest żółte w sposób naturalny, bez dodawania beta-karotenu ekstra. Jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie konsystencja masła. Wiemy doskonale, że niektóre masła zaraz po wyjęciu z lodówki potrafią być potwornie twarde i trzeba długo czekać, zanim można je rozsmarować. Miejscowe masła są miękkie. Zaraz po wyjęciu z lodówki nadają się do rozsmarowywania. Dlaczego? To dzięki specjalnemu procesowi. Można w cudzysłowie nazwać go zmiękczaniem. No, masło jest przez maszyny formowane w kostki i kiedy to masło odpowiednio długo i ochoczo się miętosi, to wówczas ono ma nieco inną konsystencję. Tylko tyle, aż tyle. Dzień był równie fascynujący, co wyczerpujący. Więc nie będę się już za bardzo rozwodził. Powiem wam tylko jeszcze, że ta rzeka, czyli rzeka Lee, wpływa niedaleko stąd do Morza Celtyckiego, bo kawałek stąd zaczyna się jej estuarium. Zresztą ta część miasta położona jest na wyspie, bo to jest tylko jedna odnoga Lee. Znasz, Lee, ten kraj, gdzie rzeka Lee do Morza Celtyckiego wpada? Znam, to Irlandia. Morze Celtyckie jutro.